Cześć! Zapraszam na archiwizację danych w stylu retro. Pokazywałem już napędy DAT z interfejsem SCSI. Były to napędy HP, DAT24 i jego nowszy brat DAT72. Ale nie pokazywałem jeszcze takiego wynalazku. Jest to napęd DAT z interfejsem USB. Jest to prawie 20-letni napęd produkcji HP. Konkretnie jest to model DW027A. Po podłączeniu do komputera z Windows 10 napęd jest wykrywany, ale trzeba pobrać sterownik przy pomocy Windows Update. Czy taki napęd ma jakikolwiek sens w dobie chmur i dysków SSD? Przekonajmy się. Na początek pobrałem i zainstalowałem parę programów do wykonywania kopii zapasowych. Nie jest to żadna reklama, po prostu zainstalowałem te programy, które miały obsługiwać napęd taśmowy. Próbowałem odczytać kopię backupu wykonanego na taśmie DDS3 za pomocą programu NT Backup. Niestety, wygląda na to, że każdy z pobranych przeze mnie programów wspiera tylko swój własny format zapisu danych na taśmie. Trochę słabo. Sam napęd nie wymaga żadnej konfiguracji, po prostu podłączam go i o ile system poprawnie go zainstaluje, już można z niego korzystać. Spróbuję wykonać kopię zapasową 20 GB danych przy pomocy programu Hyperius Backup. Na początek przygotowuję zadanie backupu, wskazuję folder z danymi. Są to różne pliki, jakieś sterowniki, wersje instalacyjne, a także jakiś duży plik ISO. Uruchamiam zadanie backupu, rozpoczyna się zapis danych na taśmę. Czy backup trwał długo? Tak. Czy bardzo długo? Zdecydowanie. Zapis 20 GB danych zajął jedynie 2 godziny i 10 minut. Daje to nieco ponad 2,5 MB na sekundę. Jak widać, proces tworzenia backupu jest bardzo czasochłonny. Za to pochwalić można przewidywany czas trwałości tak utworzonej kopii. Według danych producenta wynosi ona 30 lat. Czas teraz zajrzeć do wnętrza. Odkręcam śrubkę. Zdejmuję górną pokrywę, podważając ją płaskim wkrętakiem. Już kiedyś rozbierałem ten napęd w celu wyciszenia wentylatora. Fabrycznie wentylator pracował bardzo głośno. Wiadomo, to sprzęt do zastosowania w serwerowni, a nie w domu. Zamontowałem prosty regulator napięcia na układzie LM317. Następnie zdejmuję dolną pokrywę. Mam teraz dostęp do wkrętów mocujących napęd do obudowy. A tak prezentuje się sam napęd DAT. Zdejmuję teraz pokrywę napędu. W środku wita nas precyzyjna mechanika. Głowica odczytująca podobna do tej z magnetowidu. Uruchomię napęd bez założonej pokrywy. Zobaczymy, jak wygląda podczas pracy. Napęd DAT z interfejsem USB to ciekawostka retro, która wciąż potrafi działać w 2025 roku. Sprawdzi się jako rozwiązanie do długoterminowej archiwizacji danych, jeśli nie przeszkadza nam bardzo niski transfer i konieczność użycia starszego oprogramowania. Choć praktyczność jest ograniczona przez niską prędkość i kompatybilność, dla entuzjastów starych technologii lub do celów edukacyjnych to nadal działający i fascynujący sprzęt. Dzięki solidnej konstrukcji i długowieczności nośników
może stanowić interesujące uzupełnienie kolekcji sprzętu IT z przełomu wieków. Dla niektórych może być też ostatnią deską ratunku przy próbie odzyskania danych z dawnych kopii zapasowych. Choć nie zastąpi współczesnych rozwiązań chmurowych czy SSD, z pewnością ma swój niepowtarzalny klimat i nadal potrafi przypomnieć, jak wyglądało profesjonalne podejście do backupu sprzed 2 dekad. Dzięki za oglądanie. Cześć!